Pan Henryk, lat 70, siedział przy swoim stole, twardym, drewnianym blacie, który nie pasował do otaczającej go technologicznej przestrzeni. Ciężar jego wieku nie był ciężarem lat, lecz 3 lat izolacji, odkąd jego syn z rodziną wyjechał do odległego kraju. Henryk, rzemieślnik i warsztatowiec całe życie, czuł się jak antyczny posąg w nowoczesnej galerii. Technologia, a zwłaszcza srebrny laptop, który zdominował jego stół, była dla niego obcym, nieprzyjaznym językiem, którego nigdy nie zdołał się nauczyć. Główna oś jego życia, zachowanie bliskości z jedynym synem i dwojgiem wnucząt, Zosią i Kubą, rozpadała się na kawałki pod naporem gigantycznej, niewidzialnej odległości. Każdego tygodnia rozgrywał się ten sam, upokarzający rytuał. 15 minut wideo rozmowy, które zamiast łączyć, tylko uwydatniały jego samotność. Wnuki 14-letnia Zosia i 7-letni Kuba siedziały po drugiej stronie globu. Zosia mówiła już niemal wyłącznie w języku obcym, a Kuba po polsku znał może 10 słów. Był to mur nie tylko kabli, ale języka, który Henryk usilnie, ale bezskutecznie próbował pokonać. Pół godziny dziennie poświęcał na walkę z aplikacją do rozmów, gdzie dwójka wnuków wydawała się daleka i niecierpliwa. Tego wtorku Henryk przygotował się ze szczególną starannością. Postanowił, że to będzie przełom. Ubrał nowy, ciepły sweter, dar od syna kupiony online i ustawił przed kamerą swój jedyny ocalały model. Był to wielki, ręcznie rzeźbiony samolot, dzieło jego młodości, symbol pasji i precyzji, który miał w sobie całą miłość i konkret jego warsztatu. Henryk chciał, by Kuba, chłopiec zafascynowany grami wirtualnymi, zobaczył prawdziwą rzecz, dotknął jej historii oczami. Problem pierwszy zaczął się, zanim w ogóle usłyszał głos syna. Musiał walczyć z aplikacją, której uczył się od 2 lat. Mimo setek prób, system był nieprzewidywalny. Kiedy połączenie w końcu zaskoczyło, ekran zalała fala szumu i migającego zielonego światła. Henryk w pośpiechu przestawił kamerę, aby nie celowała w sufit. Zobaczył twarz syna, znużoną, zapatrzoną w inny, niewidzialny ekran. Rozwiązanie pierwsze było techniczne, ale okupione nerwami. Udało się, połączenie było stabilne, ale Henryk czuł, jak cała jego determinacja wycieka przez palce. Następnie pojawił się problem drugi. 5 minut rozmowy, rutynowych pytań o ciśnienie i pogodę. Henryk desperacko próbował wprowadzić do tej sterylnej konwersacji emocje. Wskazał na samolot. Zobacz, Kubuś! Zrobiłem go, kiedy byłem młody. Prawdziwe drewno. Kuba patrzył na dziadka z obojętnością. W pewnym momencie wstał. Jego mała buzia, dotąd niemal nieruchoma, otworzyła się. Powiedział, używając tego obcego, dominującego języka. Dziadku, nie rozumiem. Było to jak uderzenie obuchem w serce Henryka. W odpowiedzi na to bezwzględne odrzucenie, Kuba odwrócił kamerę, ignorując samolot i pokazując mu nową, świecącą konsolę do gry, o której Henryk nie miał pojęcia. To był dosłowny obraz. Jego świat został odwrócony plecami. Rozwiązanie drugie było próbą ratowania sytuacji. Henryk usiłował skomentować konsolę, próbując znaleźć wspólny grunt. To jest piękne, synu. Graj, Kubusiu, ale Kuba, zafascynowany 2 nowymi, lśniącymi kontrolerami, nie słyszał go. Głos Henryka zginął w szumie połączenia i dźwiękach wirtualnej walki. W końcu nadszedł problem trzeci. Syn z irytacją w głosie zerknął na zegareku. W pośpiechu powiedział: tato, musimy kończyć. Kuba ma lekcję gry online. Nie może się spóźnić. Rozmawiamy za 7 dni. View. To było jak zapowiedź wyroku. Lekcja gry online była ważniejsza niż 15 minut kontaktu z ojcem. Henryk poczuł ostry, paraliżujący ból w klatce piersiowej. Rozłączył się, zanim syn zdążył kliknąć przycisk. Rozwiązanie trzecie było gestem fizycznego odrzucenia bólu. Henryk odsunął krzesło z hukiem, wstając. Popatrzył na odbicie swojej zmęczonej twarzy na ekranie, który teraz stał się lustrem jego samotności. Zobaczył tam nie tylko starość, ale i kompletne niezrozumienie między pokoleniami, między językami, między technologią a człowiekiem. Pustka była namacalna, a ból ostry. Porażka z technologią była pełna, co doprowadziło go do desperacji i świadomości, że musi podjąć działanie w świecie, który rozumie. Ból w klatce piersiowej był silniejszy niż kiedykolwiek. Nie był to ból fizyczny, ale ostry skurcz wywołany emocjonalnym ciosem.
Henryk, odepchnięty od krzesła, stał w milczeniu nad srebrnym, zamkniętym laptopem, bezdusznym grobowcem ich relacji. Uświadomił sobie z przejmującą klarownością, że technologia i język wygrały. On, człowiek, którego ręce potrafiły nadać drewnu duszę, został pokonany przez bezkształtny, cyfrowy dystans. Porażka była pełna, a samotność nie do zniesienia. Problem pierwszy. Odbicie jego twarzy na ekranie, nim go zamknął, było szare i zmęczone, symbolem porażki. Czuł, że ta porażka, ten ból wymagały konkretnego ujścia. Nie mógł płakać, wściekłość była czystą energią. Rozwiązanie pierwsze: odwrócił laptopa, a potem zamknął go z cichym, ostatecznym westchnieniem. To był gest zakończenia upokorzenia, odcięcie się od lustra, które pokazywało mu jego klęskę. Problem drugi. Potrzebował konkretnego gestu, by uśmierzyć wewnętrzny chaos. Krzyk nic by nie dał, a łzy były obce. Rozwiązanie drugie: ruszył do warsztatu. Było to jego królestwo i jego jedyna, niezmienna ostoja sensu. Warsztat wypełniony zapachem drewna i starą, rzetelną ciszą nigdy go nie zawiódł. Tam, gdzie materia była poddawana woli rzemieślnika, Henryk odzyskiwał godność. Wszedł do środka. Patrzył na rzędy narzędzi, na dłuta o wypolerowanych rękojeściach, z których każde opowiadało 50 lat historii. W głowie miał pustkę. Wiedział, że potrzebuje aktu woli. Problem trzeci. Wybór narzędzia i gestu był trudny. Chciał zniszczyć laptop, wyciągnąć go z powrotem i rozłupać na kawałki na tym solidnym blacie warsztatowym. Ale taka destrukcja byłaby bezcelowym krzykiem. To niczego by nie zmieniło w Kanadzie. Rozwiązanie trzecie. Zamiast niszczyć laptopa, sięgnął do szafki po jedno dłuto i kawałek drewna. Postanowił rzeźbić symbol, który nazwał zerem. Była to mała, prosta rzeźba w kształcie cyfry 0, symbolizująca pustkę, brak bliskości i kompletną nieważność, jaką czuł wobec świata syna i wnuków. Rzeźbił to małe zero z tą samą precyzją, z jaką kiedyś wyrzeźbił samolot, wypełniając jego puste wnętrze swoim żalem. Kiedy skończył, trzymał gładkie, drewniane kółko. Było ciepłe od jego dłoni. Zrozumiał jednak, że to nie wystarczy. Symbolika, choć oczyszczająca, nie docierała do Kanady. Klęska była tylko jego. Potrzebował fizycznej akcji, która dotrze do syna. Spojrzał na odłożony wcześniej na warsztatowy stół samolot. Ten sam, wielki, rzeźbiony model, który Kuba zignorował, patrząc na wirtualną konsolę. Uświadomił sobie, że ten samolot, który leżał bezczynnie, był jedynym namacalnym łącznikiem. To był konkret w świecie abstrakcji. Zrozumiał, że musi podjąć ostateczne ryzyko. Henryk złapał samolot. Jego nowa misja była już jasna. Wysłać samolot, ten prawdziwy, ten, który nosił w sobie 70 lat jego życia i miłości. Wysłać go, mimo że nie miał żadnej gwarancji, że zostanie przyjęty z czymkolwiek innym niż obojętnością. W tej chwili Henryk wiedział, że nie pokona technologii, ale mógł pokonać ciszę i dystans w jedyny znany mu sposób, przedmiotem, który można dotknąć i poczuć. Henryk zaczął gorączkowo szukać odpowiedniego opakowania, czując, że każda sekunda zwłoki umniejsza szansę jego ostatniego, fizycznego gestu. Symbol zero na warsztatowym blacie nie wymazał pustki. Henryk, wpatrując się w drewniane zero, uświadomił sobie, że musi zamienić tę symbolikę w fizyczny czynne. Chwycił wielki, rzeźbiony samolot, ten, który wnuk Kuba zignorował, i podjął ostateczną decyzję. Wyślę go jako ostatnią szansę na bliskość, która nie wymaga kabli ani haseł. Problem pierwszy. Logistyka. Samolot był duży, mierzący prawie 1 metr rozpiętości skrzydeł. Henryk nie miał odpowiedniego kartonu do bezpiecznego zapakowania tak delikatnej i dużej przesyłki. To nie był drobiazg, który można włożyć do koperty. Rozwiązanie pierwsze. Spędził 3 godziny na poszukiwaniu odpowiedniego opakowania, odwiedzając 4 lokalne składy i małe sklepy spożywcze. W końcu, w zapleczu małego zakładu meblowego, znalazł stabilny, choć nieporęczny karton. Całkowicie pochłonął go proces pakowania, używając skrawków pianki i kilku metrów folii bąbelkowej, traktując paczkę z tą samą starannością, jaką wkładał w rzeźbienie. Każde owinięcie było aktem miłości i buntu przeciwko dystansowi. Zabezpieczona, nieporęczna paczka, owinięta taśmą i pełna ostrożności, trafiła w końcu na ladę głównego punktu pocztowego. Henryk czuł na sobie wzrok 2 innych oczekujących klientów, którzy z ciekawością patrzyli na ten ogromny, źle wyglądający pakunek.
Przy okienku siedziała urzędniczka, której twarz wyrażała bezgraniczną obojętność. Kolejny reprezentant systemu, który Henryk musiał pokonać. Problem drugi. Finanse. Kiedy urzędniczka obliczyła wagę i odległość do odległego kraju, podała astronomiczną kwotę za wysyłkę priorytetową, która miała zapewnić bezpieczne dotarcie paczki na czas. Była to równowartość jednego całego miesiąca jego emerytury. Henryk, który dopiero co przeżył kryzys związany z kosztami leku dla wnuka, nie miał takich pieniędzy. Jego dłonie trzymające plik banknotów natychmiast opadły. Rozwiązanie drugie. Henryk musiał odwołać się do jednego ze swoich dawnych znajomych, rzadkiego sojusznika w świecie izolacji. Dzwonił z cichego kąta poczty, z pokorą, której nie czuł od lat. Prosił o pilną pożyczkę, obiecując oddanie pieniędzy za miesiąc, gdy tylko otrzyma kolejną pensję. Po 10 minutach oczekiwania znajomy się zgodził. Henryk poczuł ogromną ulgę. Ludzki gest wygrał z astronomiczną opłatą. Pieniądze szybko trafiły na jego konto bankowe. Problem trzeci. Biurokracja. Pieniądze były, ale to był dopiero początek. Urzędniczka, niewzruszona widokiem jego ulgi, przesunęła w jego stronę plik 3 formularzy. Wysyłka międzynarodowa wyjaśniła beznamiętnie. Wymagane jest oświadczenie celne, deklaracja zawartości i 2 formularze podatkowe. Jeśli nie wypełni pan poprawnie, paczka zostanie skonfiskowana na granicy. Formularze były napisane drobnym drukiem, pełne prawniczych zawiłości i obco brzmiących kodów, które Henryk widział po raz pierwszy w życiu. Był to kolejny mur języka, tym razem nie angielskiego, lecz biurokratycznego bełkotu. Rozwiązanie trzecie. Henryk, czując narastającą panikę i świadomość, że nie jest w stanie tego sam zrozumieć, rozejrzał się desperacko. Zauważył młodego klienta, który czekał na swoją kolej. Był to chłopak, który ledwo oderwał wzrok od swojego telefonu, ale na prośbę Henryka o pomoc skinął głową. Młody człowiek zaledwie jednym spojrzeniem przeanalizował formularze. Spędził z Henrykiem 15 minut, tłumacząc mu słowo po słowie, o co proszą rubryki, wypełniając deklarację zawartości, drewniany model samolotu i pomagając mu podpisać się w 3 odpowiednich miejscach. Pomoc nadeszła z najbardziej nieoczekiwanej strony, z pokolenia, które reprezentował ekran i konsola Kuby. Paczka została ostatecznie opatrzona pieczęciami i nadana. Henryk opuścił pocztę z ulgą i poczuciem całkowitego wyczerpania. Był spłukany, obciążony długiem i przebrnął przez gąszcz biurokracji, ale samolot był w drodze. Jego misja opuściła już jego ręce. Teraz jego jedynym zadaniem było czekać i mieć nadzieję. Samolot leciał do Kanady, niosąc ze sobą całą jego miłość i desperację, a Henryk musiał zmierzyć się z pustką swojego czekania. Henryk, choć spłukany, obciążony długiem i wyczerpany biurokracją, był pełen nowego, nieznanego dotąd rodzaju napięcia. Rozpoczęło się 7 dni oczekiwania, tygodniowy interwał, w którym jego ostatni, desperacki akt miłości miał albo dotrzeć, albo zostać pochłonięty przez bezmiar dystansu. Samolot leciał, a on został sam z ciszą, która wydawała się głośniejsza niż kiedykolwiek. Problem pierwszy. Największym zagrożeniem w tym okresie było zniszczenie tej nowej nadziei poprzez rutynę i nawyk. Henryk musiał uniemożliwić sobie ponowne, upokarzające połączenie wideorozmową, zanim paczka dotrzewi. Rozwiązanie pierwsze. Poszedł do warsztatu, chwycił laptopa, ten symbol porażki, i wyłączył go. Wiedział, że zwykłe wyłączenie to za mało. Laptop na baterii był podstępnym przeciwnikiem. Wyciągnął baterię i schował ją do głębokiej szuflady, odcinając urządzenie od możliwości działania. Odciął się od pokusy i ryzyka zobaczenia znowu obojętności w oczach wnuków. Przez pierwsze 2 dni Henryk czuł się wolny. Pracował w ogrodzie, karmił ptaki, odzyskując kontakt ze światem, który rozumiał. Ale cisza była zwodnicza. Problem drugi. W środku drugiej nocy, gdy Henryk pogrążony był w płytkim śnie, usłyszał dziwny, mechaniczny dźwięk. To nie było pukanie. To było wycie. Narastający, przeraźliwy szum wentylatora. Dźwięk przegrzewającej się maszyny uwięzionej. Laptop, pomimo braku baterii i symbolicznego wyłączenia, włączył się sam w szafie, gdzie go zamknął, symbolizując nadzór i niemożność ucieczki od technologii. Był gorący, a jego ekran pulsował światłem w ciemnościach. To był szydzący z niego antagonista. Rozwiązanie drugie. Henryk w panice otworzył szafę. Nie szukał przycisku wyłączania.
czystej wściekłości i bezsilności szarpnął za kabel zasilający, wyrywając go z gniazdka. Ten gest, wynikający z kompletnej niewiedzy o naturze maszyny, laptop wciąż działał na resztkach prądu i wbudowanej pamięci, był szczytem jego pokonania przez technologię. Zamiast wyłączyć system, Henryk użył brutalnej siły. Problem trzeci. Laptop, wydając z siebie ostry trzask, włączył kamerę, celując prosto w jego twarz, oświetlając ją zimnym, cyfrowym światłem. Był to gest kpiny, symbol nadzoru. Rozwiązanie trzecie. Henryk, przegrywając walkę ostatecznie, rzucił maszyną w kąt pokoju. Opadł na krzesło, czując, jak jego siła rzemieślnika jest bezużyteczna wobec wirtualnego zagrożenia. Mimo tych incydentów dni mijały. Problem czwarty. Nadchodził wtorek, dzień wideorozmowy. Henryk musiał przygotować się na ostateczną klęskę. Cisza. Nie miał już nadziei na niespodziankę. Rozwiązanie czwarte. Odbierał połączenie, ale nie na laptopie, który leżał w kącie, lecz na starym, nieporęcznym telefonie. Atmosfera rozmowy była rutynowa i zimna. Syn rutynowo zapytał o jego zdrowie. Henryk tym razem pierwszy przerywa rutynę. Zanim syn zdążył powtórzyć formułkę o online lekcji gry Kuby, Henryk powiedział krótko: muszę kończyć, synu. Zadzwonię, jak tylko będę mógł. Wi. Rozłączył się po 2 minutach. Oszczędził sobie upokorzenia i pokazał kontrolę nad ostatnim bastionem technologii, przyciskiem rozłączenia. Czuł się pusty, ale dostał się na prowadzenie w tej wojnie. To było gorzkie zwycięstwo, które pozostawiło go z poczuciem, że jego misja i tak zakończyła się porażką. Henryk zakończył rozmowę, zanim syn zdążył wypowiedzieć rutynową formułkę pożegnania. Było to gorzkie zwycięstwo. Wygrał, przejmując kontrolę nad przyciskiem rozłączenia, ale jednocześnie czuł, że jego misja, jego ostatni akt miłości musiał się nie powieść. Samolot, jego namacalna, fizyczna wiadomość, został najwyraźniej zignorowany, pochłonięty przez bezwzględną logistykę i pośpiech świata, w którym żył syn. Problem pierwszy. Henryk patrzył na małe, drewniane zero, leżące teraz na stole w jadalni. Nie leżało już w warsztacie. Przeniósł je tam, by patrzeć na symbol swojej klęski. Poczuł, że jego wysiłek, dług zaciągnięty u znajomego, 3 godziny spędzone na pakowaniu i 7 dni nerwowego oczekiwania skończyły się niczym. Rozwiązanie pierwsze: chowa symbol do kieszeni, akceptując gorzką prawdę. To był koniec, kapitulacja przed systemem, który wyżej cenił online lekcje gry Kuby niż autentyczną bliskość. Mijało 5 minut ciszy po rozłączeniu. To były najgorsze minuty w tygodniu, wypełnione echem porażki. Henryk usiadł, gotów zmierzyć się z pustką, która miała go teraz pochłonąć. Problem drugi. Nagle, nieoczekiwanie, rozdzwonił się jego stary telefon. Dzwonił syn. To było niecodzienne. Telefony poza wyznaczonym terminem zdarzały się tylko w nagłych wypadkach. Henryk podniósł słuchawkę, spodziewając się albo pretensji o nagłe rozłączenie, albo co gorsza, wiadomości o problemach z astronomicznie drogą paczką. Rozwiązanie drugie. Odbiera połączenie, ale milczy. Przygotowany na najgorsze. Zamiast chłodnej rutyny w słuchawce rozległ się podekscytowany szum. Był to zgiełk, jakiego Henryk nie słyszał od miesięcy. Poza głosem syna słyszał 2 inne głosy, a jeden z nich, ten wyższy i bardziej piskliwy, wydawał się należeć do Kuby. Problem trzeci. Syn, wbrew swojemu zwyczajowi, mówił szybko i bez szukania odpowiednich słów. Rozwiązanie trzecie. Głos Kuby w tle stał się wyraźniejszy. Real. Real, grandpa. It flies. Henryk zrozumiał. Samolot, symbol jego miłości i konkretu dotarł. Syn, po chwili chaotycznego oddechu, powiedział z prawdziwymi emocjami. Tato, przepraszam. Paczka leżała w rogu od 2 dni. Właśnie ją otworzyliśmy. Kuba go zobaczył. Mówi, że jest prawdziwy. Jest. Jest piękny. Po prostu. Dziękuję. Wio. Te 2 słowa, wypowiedziane z autentycznym, nieczęsto słyszanym ciepłem, zalały Henryka falą ulgi. Pokonał technologię, pokonał dystans i biurokrację pocztową. Jego fizyczny gest dotarł i został zrozumiany na poziomie, którego żaden online chat nie był w stanie osiągnąć. Jego zero zniknęło, zastąpione jednym namacalnym samolotem. Wniosek ostateczny:
Pustka zniknęła. Henryk wiedział, że wygrał to starcie. Nie wygrał z systemem, bo dług nadal wisiał, a technologia wciąż leżała w kącie, ale wygrał bitwę o bliskość. Jego ostatnia szansa na połączenie się z rodziną, które nie wymagało kabli i haseł, powiodła się. Henryk po raz pierwszy od 3 lat nie czuł ciężaru srebrnego laptopa. Zamiast tego czuł ciepło telefonu przy uchu i radość w głosie syna, co było jego prawdziwą walutą. Odtąd wiedział, że ma broń w tej walce. Wystarczy, że będzie trzymał w rękach dłuto i drewnon.